Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejne pyszne danie i tym daniem będzie karkówka w sosie z pieczarkami. Robimy w sosie własnym z pieczarkami, a na koniec dodajemy śmietanę. Danie, które można szybciutko zrobić, ponieważ to mięso będzie rozklepane. Normalnie karkówka, jak się dusi, to nieraz 2,5 godziny i może być twarda. A ja Wam powiem, że te bitki z karkówki, tak przyprawione jak sobie tak troszeczkę postoją, w godzinę 15 minut i jest już wszystko gotowe. To znaczy mięso i sosik. Oczywiście obsmażamy na gorącym tłuszczu. Po zagotowaniu do duszenia zmniejszamy i dusimy ją na małym ogniu. To jest bardzo ważne. Dlatego teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię to danie, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście, jak można prosić o suby, łapki, będę się bardzo cieszyła. I proszę zobaczyć, tutaj mam tą karkówkę już pokrojoną, kilogram, około centymetra grubo. Teraz muszę każdy kotlet poklepać. Możemy tak zrobić, że klepiemy w całości, jak chcemy mieć dużą porcję, ale możemy już od razu przekroić na pół, jak duży kawałek. I teraz klepiemy z każdej strony troszeczkę, żeby Wam szybko się później udusiła ta karkówka. I rozkładamy, bo będziemy musieli jeszcze troszeczkę przyprawić. Teraz musimy każdą część z obu stron posolić, popieprzyć, popaprykować. Na ten kilogram karkówki potrzebujemy z obu stron około płaskiej łyżeczki pieprzu czarnego, słodka papryka, też łyżeczka mała, ostrej troszeczkę, jak macie, jak nie ma dzieci, możecie dać również troszeczkę ostrej papryki. No i łyżeczka soli mała. To są takie podstawowe przyprawy, których Wam nie powinno zabraknąć. Odrobinkę tymianku, troszeczkę bazylii. I później z tego Wam się nagotuje pyszny sosik. Obracam na drugą stronę i teraz z drugiej strony również robię tak samo. Teraz biorę sobie ten czosnek, który mam, 2 ząbki duże, pół cebuli i mam również pół papryki świeżej. To też wykorzystam tą. Pokroję drobniutko. Do tego daję teraz 2 łyżki oliwy. Możecie dać również olej, jak nie macie. I solimy to troszeczkę. Z łyżeczkę cytryny, soku i mieszamy. I teraz w to wkładamy te kotlety. I one sobie tutaj stoją. Najlepiej jak robicie sobie w sobotę, na niedzielę, czy jak macie jakąś imprezkę, czy na obiad. Naprawdę Wam powiem, zróbcie dzień wcześniej, tak nałóżcie w takiej marynacie, można powiedzieć. Bo jeżeli macie karkówkę świeżą, kupioną, to ona nie będzie taka krucha. To pamiętajcie o tym, naprawdę nie będzie. I jeszcze troszeczkę soli nasypię z pół łyżeczki małej. Bo mało solone. Mięso wchłania. Wymieszane. Przykrywam, odstawiam na noc. Proszę zobaczyć. Mam mięso, które sobie postało. Patrzę. Ja Wam powiem, że trzeba dosolić. Z łyżeczkę małą soli. Ja sypię na oko, ale ja wiem, że tak trzeba. 1 płaską małą łyżeczkę. I teraz mieszam. Pomieszałam. Teraz potrzebuję z 2-3 łyżki mąki pszennej
Ja mam ten typ 405 do obtoczenia tej karkówki. Teraz nalewamy już ze 3-4 łyżki smalcu, oleju, tego masła klarowanego, jeżeli używacie. Musi się ładnie to roztopić. Możemy zrobić w jakimś garnku, który jest do smażenia dobry, żeby miał grube dno, albo w takiej brytwance. Obtaczamy już w mące i kładziemy. Gdyby Wam się paliło, możecie dołożyć jeszcze łyżkę tłuszczu. I tak smażę wszystkie części tego mięsa. Zależy, ile macie. Możecie zrobić również pół porcji. W międzyczasie mogę już te pierwsze kawałeczki obrócić, żeby mi się nie spaliły. Możecie również smażyć na 2 patelniach. Oczywiście obracamy, żeby nam się nie spaliło. Żeby się mocno grzało, musimy tutaj troszeczkę zmniejszyć. Ja mam skalę na 9, zmniejszam na 6. Teraz wrzucam już te pieczarki. Tą cebulę z czosnkiem, co została, z papryką. Te warzywa. Dolewam jeszcze z łyżkę, można powiedzieć, oliwy czy smalcu. Jak się to wszystko razem troszeczkę obsmaży, zalewam wodą. Proszę zobaczyć, obsmażyło się ładnie. Teraz zalewam około pół litra wody. Musi być zakryte. Woda powinna być ciepła. Przykryję, zagotuję. Teraz mam skalę na 9. Jak się zagotuje, zmniejszę o 2/3 i nastawię na 3. Tutaj mam troszeczkę mąki. Zostawiam do sosu tą resztkę na koniec. A więc jest już dość smaczne, ale ja pod koniec jeszcze doprawię. I myślę, że godzina starczy, żeby ta karkówka teraz się Wam fajnie udusiła. W międzyczasie możemy sobie gotować ziemniaki, kluski, makaron. Zależy, z czym chcemy jeść. Zrobić surówkę do tego. Kiedy Wam się gotuje to mięso, możemy sobie zrobić sałatkę na przykład z pomidora. Do tego cebulę, troszeczkę szczypiorku, trochę pieprzu czarnego, troszeczkę soli. Pomieszamy ze śmietaną na koniec. Parę kropli oliwy możemy dołożyć i sałatka jest już gotowa. Ale to Wam pokażę może przy okazji. Zostały mi 4 minutki do końca gotowania, do tej całej godziny. Wchodzę. Wyciągam sobie jakiś grubszy kawałek i patrzę, jak wygląda to mięso. Czy już jest ugotowane. I patrzę, czy jest ugotowane. O tak, myślę, że tak. Tak wygląda już. Super, ale myślę, że jeszcze z 10 minut może potrzebować. Próbuję sos. Dobry, ale że ja jestem krytyczna, nawet na swoje dania, muszą być perfekt. Tutaj Wam podaję, to wtedy myślę, że Wam również wyjdą superowe. Daję łyżeczkę czubrycy. Ja mam tutaj suszone płatki Maggi, czyli lubczyk, również dam. Pieprz ziołowy z pół łyżeczki również można dać. I pieprz czarny,
również z pół łyżeczki. Jak lubicie trochę ostre. Jeżeli ktoś lubi łagodne, to już by było dobre. I teraz do tego wlewam zimnej wody z 1/3 szklanki i rozrabiam tą mąkę, żeby nie było grudek. I do tego z taką dobrą chochelkę tej gorącej zupy, można powiedzieć, albo tego sosu. Mieszam i wylewam z powrotem. I zaraz danie będzie gotowe. To, co możemy dać, to troszeczkę szczypiorku, albo możemy dać koperku, co lubimy. Tak już wygląda. Ja mam sól łagodną, a wy musicie sami wiedzieć. Jeszcze z pół łyżeczki soli. A więc przed podaniem próbujemy, aż mamy taki smak, jaki chcielibyśmy mieć albo lubimy. Ale to już jest smaczne. Ale ja dam jeszcze troszeczkę pieprzu. Mam jeszcze 5 minut. I on da jeszcze fajnie, taki zmielony pieprz da jeszcze fajny smak. I wam powiem, że sosik z karkówki pyszny już jest gotowy. Zapraszam was bardzo serdecznie do zrobienia. W międzyczasie obrałam ziemniaczki młode, ugotowałam, posypałam koperkiem. Zrobiłam tą sałatkę. Tak wygląda, proszę zobaczyć. Pięknie pachnie, naprawdę. Tak jak pachnie, tak wygląda i tak smakuje. Uwierzcie mi. A więc jak macie małe kawałki czy mniejsze kawałki, możecie sobie dać dowolnie. 2, 3 czy 4. I tak to już wygląda. A więc kto nie lubi mięsa w sosie? Ziemniaki młode z koperkiem. Do tego sałatka z pomidorów. Naprawdę coś pysznego. Babcia się nagada, ale coś z tego zawsze wygada.